Więcej wdzięku. To ma być płynne przejście. Ciągle robisz te same błędy, nie nadajesz się do niczego. Kiedy wreszcie się weźmiesz do roboty? Mam dość! Balet to nie miejsce dla sfachowanych panienek. Jeszcze raz, od początku. Nie chcę już więcej tańczyć. Chyba się przesłyszałam. Nie dam się więcej zadręczać. A ty dokąd? Wychodzę, nic pani do tego. Jeśli stąd wyjdziesz, możesz więcej nie wracać. Mam to w dupie, ty stara jędzo. Niebywałe. A wy co? Co stoicie? Do roboty. Dziś w odcinku Rolecki chce zastawić stworzony przez siebie instrument. Panie Rolecki, proszę przestać! Dość! Natychmiast! A pan sam to zrobił? No sam. A z czego? Jak? Ze złomu. Zbuntowana nastolatka chce realizować swoje plany. Koniec, dość tego! Ja nienawidzę baletu i nienawidzę ciebie, rozumiesz? Bernadetta nie chce, by jej akt wisiał w No lombardzie. na złość mi zrobił. Benia, to jest piękny obraz. On ciebie pokazuje z najlepszej strony. Tak, nagiej. Karol bardzo zaangażował się w handel dziełami sztuki i od rana zajmował się sprawą sprzedaży obrazów. Co się stało, szefie? Korynt złożył pozew w sądzie. W sprawie ślubu. Chce odszkodowanie za krzywdy moralne i finansowe. Przepraszam, szefie. No za co? No bo to z mojej winy, to całe zamieszanie. Ale daj spokój. Nigdy nie chciałem, żeby Marta wychodziła za tego młodego Korynta. No, mogliście się wcześniej dogadać. Ale i tak się cieszę, że znowu jesteście razem. No, jak mam być szczery, to ja też. I tak ma być. No, macie się cieszyć sobą, a ja wam we wszystkim pomogę. Dzięki, szefie. Zresztą wiesz, ten pozew i tak jest wymierzony we mnie, a nie w Martę, ani w ciebie. Korynt łobuz zawsze znajdzie powód, żeby uprzykrzyć mi życie, no. O, czapkiem, czapkiem. Cieszę się, że robisz interesy na sztuce. No. Tyle leka. Czy to czasami nie jest... No właśnie. Nie? O, ale ładnie ją uchwycił. Dzień dobry, szefie. Cześć, Lolek. Szefie, Cześć. pięknie dziękuję za to wolne przedpołudnie. Załatwiłam różne sprawy urzędowe. Co to ma być? To Mariusz wziął ten obraz od Hofera w komis. Ja miałem wątpliwości, ale ostatecznie to był całkiem niezły obraz. Tak, oczywiście. No to w takim razie doskonale. To pan pozwoli, że ja do pana zadzwonię, jak już obraz będzie u nas. Tak? Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Do widzenia. Nic, tylko te obrazy i obrazy. Niedługo to galerię zrobisz z tego lombardu. No dobra, to ja wychodzę. A ty, Benia, się nie przejmuj. Ten obraz jest bardzo ładny. No? Zabiję Hofera. A jak nie ja, to Marcin. No na złość mi zrobił. No dobrze, Benia, ale do mnie nie miej pretensji, tak? Przecież ja go nie przyjąłem w zastaw. Poza tym to jest piękny obraz. Pokazuje cię od najlepszej strony. Tak, nagiej. Patrz, Benia, jaki piękny. Nie wiem, nie znam się. A co to? Instrument. No i to bardzo interesujący. Dużo ludzi myśli, że jest stary i egzotyczny.
A nie jest? Przecież tak wygląda. Nie, produkują je w Szwajcarii. Właśnie chciałem to powiedzieć. Podobno ma niesamowite brzmienie. Co prawda ja nigdy nie słyszałem, jak ktoś na nim gra. No ja panu też nie zagram, bo to mój chłopak na nim grał. A, czyli to nie jest pani instrument. Mój instrument, mam fakturę z moim nazwiskiem. No tylko chłopak, już nie mój. Okej. No, wszystko się zgadza. Zdradził panią? Benia. No co? To przepraszam, tak tylko chciałam zapytać. Nie, po prostu się pokłóciliśmy. No i co, weźmiecie? Tak, pod zastaw. Tylko muszę sprawdzić ceny w internecie. Ten dziwny instrument był rzeczywiście bardzo tajemniczy. Ale tego dnia byłam tak zła na Lolka za ten obraz, że nic innego mnie nie obchodziło. Mamo! To dla mnie? Niepotrzebnie. Każda okazja jest dobra na imprezę. A szczególnie urodziny kumpeli. Twoja mama nas zaprosiła. No widzę. Tort? Dietetyczny, bez mleka, jajek i tłuszczu. I bez smaku? Mam jeszcze dla ciebie prezent, córeńko. Proszę. Co to jest? No otwórz i zobacz. Będziesz zachwycona. Najdroższa marka i najnowsze modele. Wszystko dla mojej ukochanej prima baleriny. Koniec, dość tego! Nie chcę już więcej tańczyć. Ależ Asieńko, Ja nienawidzę baletu i nienawidzę ciebie, rozumiesz? Weź już przestań, bo mnie od tego brzdąkania łeb pęka. Przepraszam. Zdążyłem? No, rzutem na taśmę, panie Rolecki. Super. Co jest? Pomogłem jednej kobiecinie tu na osiedlu domków. Porąbałem jej trochę drewna, no ale zapłaciła mi tym. Podobno po mężu. No, to dała panu cenną pamiątkę. Tam wolałbym kasę, dlatego tu jestem. Mogę panu za to dać 3 dychy. Nie, no to jest rozbój w biały dzień normalnie, no. Już nie taki biały. Bierze pan? Na co mam zrobić? Na flaszkę na rozgrzanie wystarczy. Ale za takie pieniądze to ta charówka się wcale nie opłacała. Niech ją drzwi, Bez przesady. ta charówa. Przynajmniej pan zrobił dobry uczynek. Dobra, to ja dobrym uczynkiem się nie napiję. A co to? Podobno instrument. Serio? To wygląda jak 2 sklejone miski. No. To ile to jest warte? No, panie Rolecki, to jest jeden z ciekawszych instrumentów perkusyjnych. Ma niesamowite brzmienie. Może być warty nawet kilka tysięcy. Jak ty na tym grasz, to jakoś tego brzmienia nie słychać. Kilka patoli? I to jest prawdziwy biznes. Takie oryginalne instrumenty rzadko się trafiały w Lombardzie i zawsze budziły duże zainteresowanie. Tak jak kiedyś to australijskie didgeridoo. No ale to jest inna historia. Następnego dnia zbuntowana nastolatka przyszła do szkoły baletowej. Hej, Gdzie twój strój? nie mam. Dzień dobry, madam. Dzień dobry, dziewczęta. A ty? Dlaczego nie jesteś w stroju? Bo nie zamierzam dzisiaj ćwiczyć. Źle się czujesz? Chyba chciała pani powiedzieć, czy jestem dzisiaj umierająca, bo tylko wtedy mogłaby pani to zrozumieć. O nie zamierzam z tobą dyskutować. Przebieraj się w tej chwili, albo dostaniesz punkty karne. Nic mnie nie obchodzą pani punkty karne. Nie będę już tańczyć i proszę pani o tym powiedzieć. Nie wyrażam zgody na takie fanaberie. Jeśli nie będziesz tańczyć, nie zaliczysz roku. I tak nie zamierzam. Do widzenia. I nie dajcie się zarżnąć, dziewczyny. Dziewczęta, zapraszam. Cisza! Kawkę ci zrobiłem. Nie, dziękuję. No Benia, daj już spokój. Cześć. Ja mogę, ale on? Nie sądzę. Cześć, co tam?
No, przyniosłem kopię tych waszych obrazów. O, jak to? No, oryginały zawisły w muzeum, no a kopie zostały zwolnione z policyjnego aresztu. Zakuliście je w kajdanki? O, prawie. No, wy za nie zapłaciliście, więc należą do was. No ale chyba powinniśmy jeszcze dostać wysokie znaleźne. No, to jest bardzo prawdopodobne. No owszem, no ale to już jest temat dla muzeum, no i pewnie Ministerstwa Kultury. A co ze śledztwem? Umorzone z powodu przedawnienia. Jeden gościu nie żyje, a drugi i tak nie może odpowiadać ze względu na zły stan zdrowia. Dostaniecie pismo odrębne w tej sprawie. No, ale póki co musimy załatwić kwity. Weź mi, podpisz. Dobrze, że to się wszystko tak skończyło. Swoją drogą, dlaczego ty nam przywiozłeś te kopie? Powiedzmy, że to taka przyjacielska przysługa. No i mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. No i wreszcie doszliśmy do sedna sprawy. Miałam nadzieję, że Marcin przemówi Lolkowi do rozumu w sprawie tego obrazu z moim aktem. Co to za historia z tym pokurczem? Jakim pokurczem? Z Hoferem. No, co on na złość Beni robi? Od razu na złość, no bez przesady, tak? Po prostu przyniósł piękny obraz, a to, że akurat Benia była modelką, no to... Ty, no ale ja nie chcę, żeby ten obraz wisiał tu w Lombardzie. No, Benia zresztą też nie. Widzisz? Mówiłam ci. Słuchajcie, ja to rozumiem i was bardzo lubię, ale interes to jest interes, tak? Poza tym, jak nie chcesz, żeby wisiał, to możesz go kupić. Ile? 2500. Ile? Ty chyba żartujesz. No co, nie cenisz swojej kobiety? Ty, no, nie bierz mnie pod włos, no. Nie, ja mówię zupełnie serio. No dobra, no ale ten obraz jest w komis, tak? Tak. Dobra, to ja już sobie pogadam z tym pokurczem. Okej. Widzimy się w domu. Pa. Nie sądziłem, że tak oboje się wkurzą o ten obraz. Wizyta Betona u Hofera nie wróżyła nic dobrego. No, oczywiście Hoferowi. Co się z tobą dzieje? Najpierw ten przypał z urodzinami, teraz wojna z madam. Co ty wyprawiasz? Ona ci nie da żyć. Już? Skończyłyście? Czemu na nas jesteś cięta, co? Nie jestem, po prostu mam już dość baletu, rzucam to. Tak po prostu? Matka ci pozwoli. Teraz nie ma już nic do gadania. Czekałam tylko do 18 i teraz już mi nic nie może zrobić. Zresztą ja i tak lecę do ojca, do Nowej Zelandii. Do Nowej Zelandii? Zwariowałaś? Nie, wiem co robię. I nie szkoda ci? Przecież jesteś najlepsza. Kiedy lecisz? Jak tylko uzbieram brakującą kasę na bilet. Bilety strasznie podrożały, brakuje mi tysiaka. To może nie rób głupstw, tylko uzbieraj kasę, a w międzyczasie skończ szkołę. I tak nie zamierzam. A może któraś z was by mi mogła pożyczyć kasę na bilety? Ja wam oddam, jak tylko dolecę do Nowej Zelandii, bo tata powiedział, że mi zwróci kasę za bilet. Ja nie mam takiej kasy. Ani ja. Nawet razem się nie uzbiera. Nie patrz tak na mnie. Nawet gdybym miała, to bym ci nie dała. Nie chcę stracić przyjaciółki. Wiesz co? Już straciłaś. Masakra. Bardzo dziękuję. A hantelki może się jeszcze komuś przydadzą. A pewnie, może sama kupię. Dobra decyzja. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to? Siłownię zrobiliście w Lombardzie? A nie, sprawdzam tylko, bo klient właśnie sprzedał. Aha. A ja względem roboty. Podobno jest coś dla mnie. A jest. Lolek, pan Ziutek przyszedł. O, dzień dobry. Dzień dobry. Podobno jest coś dla mnie, panie Karolu. Chociaż jeżdżę na wózku, no, ale żadnej pracy się nie boję. Doskonale. Mam parę płócień do oprawienia. Trzeba do nich zrobić blade ramy. Co pan na to? No, a wymiary pan ma? Tak, tak. Już przynoszę. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam kilka rzeczy na sprzedaż. Dobrze, proszę pokazać. Jej. Jakie śliczności. Ale my nie przyjmujemy ubrań.
Ale to są zupełnie nowe rzeczy, nieużywane. Dostałam na urodziny. Tu są wymiary. Nie, przykro mi, naprawdę. No niestety, tak jak koleżanka powiedziała, ubrań nie przyjmujemy, takie są zasady. A tak właściwie to czemu chcesz sprzedać swój prezent urodzinowy? Bo mam już dość tańca. Tańca? Niemożliwe. Matko, ja zawsze o tym marzyłam. Serio? Bo mi pani no to bardziej pasuje do siłowni. A pan to nie ma jakiegoś zajęcia? No już, no. Panie Karolu, te blade ramy to będą na jutro. Wpadnę, żeby pomóc naciągnąć płótna. Doskonale. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo was proszę. One są nawet oryginalnie zapakowane. Nie, naprawdę nie możemy. Ale może spróbuj wystawić je w internecie. Nie mam czasu. A nie masz czegoś innego? Mam laptopa i telefon. To już lepiej. Jak masz 18 lat, to możemy się jakoś dogadać. Od wczoraj mam. Złożyłam wniosek i dostałam dowód na urodziny. Ja bym wiele oddała, żeby tylko wyglądać i poruszać się jak baletnica. A ta dziewczyna tego nie chciała. Świat jest jednak dziwnie urządzony. Dobrze. To za laptopa mogę dać ci 500, a za telefon 300. No to za mało. To jakaś pilna potrzeba? Zbierałam na bilety do Nowej Zelandii. Bilety strasznie podrożały, no i brakuje mi jeszcze 1000 złotych. Mój Boże, Nowa Zelandia. To podobno najpiękniejszy kraj na świecie. Mój ojciec tam mieszka i chce do niego polecieć. To tata nie może ci się dołożyć do biletu? No, chcę mu zrobić niespodziankę. No super. Tylko że nawet jak my ci damy te 1000 złotych, to będzie za mało. No jak to? Tak to. Podróż do Nowej Zelandii to trwa około 20 godzin, tak? Więc oprócz pieniędzy na bilet potrzebujesz jeszcze pieniędzy na jedzenie i na jakieś dodatkowe opłaty. Kurczę. No dobra, no to ja tu wrócę, a na razie zostawię laptop. Okej. To poproszę dowód osobisty. Sporządzimy umowę. Ta dziewczyna była bardzo zdeterminowana, żeby wyjechać. Ale brakowało jej doświadczenia. Czułem, że za tym pośpiechem stoi jakiś poważniejszy problem. To jest bardzo dobry model. Sama taki mam, jestem bardzo zadowolona. Proszę zwrócić uwagę, że wygląda jak nieużywany. Jest w bardzo dobrym stanie. Zgadza się. Ma bardzo dobry aparat. Dzień dobry. Dzień Można? dobry. Dzień dobry. Tak, oczywiście, tylko proszę chwileczkę poczekać. Jest w bardzo dobrym stanie. A widzę, że pan szuka telefonu. Tak, To świetnie, bo ja akurat mam jeden na sprzedaż. to ja bym zobaczył tego. Także telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie obrazów. To tutaj. O, to pan chyba do mnie, tak? Zapraszam. Ramy zamówiłem, płótna można obejrzeć. Wie pani co? To ja jednak dziękuję. Dogadaliśmy się z tą panią. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Świetnie. Lolek już tylko o tej swojej sztuce myślał i świata poza nią nie widział. A Lombard na tym tracił. Nie mogłam przecież ze wszystkim radzić sobie sama. Co ty wyprawiasz? Ale o co ci chodzi? Dzwoniła madam. Ta stara żmija. Dziecko, co się z tobą dzieje? Nie będę dłużej tańczyć, to się dzieje. Joaśka! Odczep się ode mnie. Okej. 50 dla pana. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dobrze położona. No, nada się na inwestycje, podbudowę domu. No, bardzo dobrze, jestem tym zainteresowany. No i co, Benia, jak tam? Wszystko w porządku? O, zależy dla kogo. Aha, no dobrze, to później porozmawiamy. Mam klienta. Dzień dobry. To zapraszam, zapraszam. Lolek tam jest. Ma jakiegoś klienta od obrazów. No to trudno. To pójdziemy, może najpierw napijemy się kawy. Dobrze nam to zrobi. Dobra kawa nigdy nie jest zła. Tak, proszę, Dziękuję. proszę. No, czekaj się. O, tu w lewo, tu tak, bardzo proszę. Lolek świetnie sobie radził z tym artystycznym interesem, ale to już była przesada. Jak ja wyglądałem przed tym kontrahentem?
No dobrze. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Do bardzo. widzenia. Do widzenia. Zadzwonię, jak ramy będą gotowe. Kłaniam się. No, Lolek już po sprawie? O, rozumiem. Tak, już zwalniam biuro. Przepraszam. Ale siadaj. Musimy porozmawiać. Lolek, nie może być tak. Jak? Wiesz, bardzo mi się podoba to, co ty robisz. Jesteś świetnym marszandem, no ale robi się dla nas trochę za ciasno, nie uważasz? Szef ma rację, nie powinienem szefowi zajmować biura. No właśnie. No musimy się na przyszłość jakoś zgrać. No bo nie może być tak, że ja przychodzę z klientem i nie mam gdzie z nim rozmawiać. Oczywiście, szefie, to się nie powtórzy. To wracaj do roboty. Jasne, szefie. No, głupio wyszło, ale co mogłem zrobić? Wyjść z klientem z biura? Po prostu następnym razem będę bardziej uważny. Jeszcze tego samego dnia, ku zaskoczeniu Karola i Bernadety, dziewczyna ze szkoły baletowej wróciła do Lombardu. Szybko wróciłaś. Mówiłam, że mi się spieszy. Przyniosłam trochę biżuterii. To wszystko jest twoje? No tak. Jakaś taka jest... mało młodzieżowa. Nie pasuje do ciebie. Taki mam styl. Bierzecie czy nie? Chcesz sprzedać czy pod zastaw? Pod zastaw. Ale będziesz musiała podpisać oświadczenie, że to wszystko jest twoje. Podpiszę. Ile za to dacie? Dokładnie to nie wiem. Będę musiał zrobić próbę złota. I co? Naprawdę rzucasz balet? Przecież to musi być cudowne, tak lekko się unosić, fruwać w powietrzu. Wcale nie jest lekko. To ciężka charówka i nie ma się czym zachwycać. Naprawdę? Ja to zawsze o tym marzyłam. Nie ma pani czego żałować. Miałem wątpliwości co do tej biżuterii. Skąd taka młoda dziewczyna mogła mieć tego aż tyle? No ale z drugiej strony była pełnoletnia i podpisała oświadczenie. No i złoto było wysokiej próby. Nie wiem, co ona sobie wymyśliła, ale martwię się o nią. Coś dziwnego się z nią dzieje. Zauważyłam. No a dzisiaj to już zupełnie przesadziła. Słyszała pani o tej historii z madam? A wie pani, jaka ona jest. Zasadnicza. A potem powiedziała, że poleci do ojca. Klara, co ty tutaj robisz? Ratuję twój tyłek, zanim zrobisz coś głupiego. Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. Doskonale wiesz. Chcesz rzucić szkołę i lecieć do ojca w środku roku szkolnego, przed maturą i egzaminami z baletu. Nie chcę, tylko polecę, a ty mi nic nie możesz zrobić. A ty to jesteś świnia, wiesz? Ja tylko chciałam pomóc. To pomogłaś. Idź już sobie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze nie zamykacie, prawda? No już prawie, ale proszę. Moja dziewczyna zostawiła u was mojego hangdrama. No tak, ale miała na niego wszystkie faktury na swoje nazwisko. No bo ona go kupiła, tylko że dla mnie i umówiliśmy się, że oddam jej pieniądze, jak tylko coś zarobię grając. I co się stało? Była miłość i się skończyła. Pokłóciliśmy się, rozstaliśmy i ona zażądała ode mnie pieniędzy od razu. No i miała do tego prawo, w końcu Hank Drum należał do niej. Ja rozumiem, ale wy też zrozumcie mnie. Za kilka dni jest konkurs talentów w telewizji i to dla mnie ogromna szansa i ja muszę odzyskać ten instrument. Jestem pewna, że pan bardzo ładnie gra na tym dziwnym bębenku, ale najlepiej będzie, jak się pan dogada ze swoją byłą dziewczyną. Myślę, że to jest dla pana jedyne wyjście. Żeby to jeszcze było takie proste. No nic, dziękuję. Do widzenia. Powodzenia. W sumie to byłam ciekawa, jak się gra na tym dziwacznym instrumencie. Ale było już późno, a ja byłam bardzo zmęczona. Bo na Lolka to nie można było dzisiaj za bardzo liczyć.
dear, co tam? Przestań się zgrywać, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Jak zwykle ani trochę poczucia humoru. Co jest? Wiedziałeś, że twoja córeczka się do ciebie wybiera? Co ty gadasz? To, co słyszysz, to był twój pomysł? Nic o tym nie wiem. A nie mówiłeś jej, że może do ciebie przyjechać? Nie, no pewnie, że mówiłem. W końcu to też moja córka. Ale zapraszałem ją na lato, jak skończy szkołę. No to się zdziwisz, bo ona już kupiła bilet i leci za kilka dni. Ale jak? Ja nie jestem teraz na to gotowy. No to weź z nią porozmawiaj i jej przetłumacz do cholery. Bardzo dziękuję panu za wyrozumiałość. Nie ma sprawy. My zawsze frontem do klienta. Poza tym moje najszczersze kondolencje. Dla pana również. Dobranoc. Dobranoc. Co się dzieje? Nic. Przedłużenie polisy, jakaś nowa oferta. Nieważne. Fajnie, że już jesteście. Kochanie, zrobisz ze mną kolację? Pewnie. Nie wiedziałem, że skończyła nam się polisa na dom. No ale muszę przyznać, że nie interesowałem się tym wcześniej specjalnie. Następnego dnia Bernadetta przyszła do pracy trochę wcześniej i otworzyła lombard. Co się tak gapisz? No, na ciebie przecież. Załatwiłeś sprawę z Hoferem? No, nie wiadomo gdzie jest. Ponoć gdzieś wyjechał. Jakiś plener artystyczny czy coś, nie wiem. Uciekł. Tchórz jeden. Spokojnie, znajdzie się. Dzień dobry zakochanej parze. Dobry, dobry. Blade ramy do obrazów przywiozłem. Dzień dobry, ale Lolka jeszcze nie ma. To fatalnie, bo kasa mi jest potrzebna. To na pewno na przelew, co? A właśnie, że dla Grażynki. A ile tej kasy? Po 3 dyszki za Blade ram. No, żeby był równy rachunek, to 100. O nie, z Lolkiem pan się umawiał, to niech się pan z Lolkiem targuje. No trudno. To później wpadnę i żeby naciągnąć płótna z panem Karolem, to się rozliczymy. To już lepiej niczego nie naciągaj, Żutek. Tam. Do widzenia. Do widzenia. Muszę lecieć. Robota czeka. Jak mus, to mus. Pa. Korzystając z chwili przerwy, Bernadetta wróciła do tematu baletu, który zainteresował ją po spotkaniu z klientką. A ty co? Do szkoły się nie wybierasz? A czy ty mnie w ogóle czasem słuchasz? Mówiłam ci, że tam nie idę ani dzisiaj, ani nigdy więcej. Lecę do taty. Pakuję się teraz i mi nie przeszkadzaj. Nigdzie nie polecisz. Bo co, nie możesz mi zabronić? A czy ty nie rozumiesz, że ojciec ciebie tam wcale nie chce? Nieprawda! Poza tym skąd to możesz wiedzieć? Czyli nie dzwonił do ciebie? Nie. Świetnie, zawsze wszystko na mojej głowie. Proszę bardzo, przemów swojej córeczce do rozumu. No cześć, córciu, pogadamy? Cześć, tata. Mama mówi, że się do mnie tutaj wybierasz. Chyba mogę, nie? Nie, no pewnie. Zapraszam cię, ale teraz to nie jest najlepszy pomysł. Aha, czyli nie chcesz, żebym do ciebie przyleciała? Nie, no słuchaj, chcę, ale zrób maturę. Zdaj egzaminy baletowe. Wtedy cały świat będzie stał tu przed tobą otworem. Nie, albo teraz, albo wcale. $50 dla pani. Dziękuję, do widzenia. Benia, a co to za pląsy tam były, co? Oj, bo szef to mnie nie miał zobaczyć. Oj, Benia,
Co się zobaczy, to się nie da odzobaczyć. Ale pląsy były przednie. Jakie pląsy? Oj, dajcie mi spokój. No co, Benia, no co, no to każdy może sobie potańczyć. A żeby szef wiedział. W internecie są filmiki z taką dziewczyną, co wygląda jak ja, a tańczy jak motyl. Naprawdę? Pokazałabym szefowi, ale jestem w pracy. Ale jak szef jest ciekawy, to niech sobie znajdzie. Przepraszam, ja jestem ciekawy. A ty to się lepiej zajmij obrazem od Hofera, żeby mi tu nie wisiał i w oczy nie raził. Mówiłam ci, że jemu na nas wcale nie zależy. Może to i prawda, ale to ty mi zniszczyłaś życie. Córeczko, co ty mówisz? Tak, zmuszałaś mnie do baletu od dziecka, a ja tego nienawidzę, to od ciebie chcę uciec. Jesteś niewdzięczna. A za co mam być wdzięczna? Za krew, pot i łzy wylane na sali baletowej? Ale myślałam, że to kochasz. To ty to kochasz. Sama nie mogłaś tańczyć, więc się na mnie uwzięłaś. Ja nie miałam takich możliwości. Chciałam dla ciebie jak najlepiej. Gdzie idziesz? Nie twoja sprawa. Dzień dobry. Dzień dobry. A słyszałem, że skupujecie takie instrumenty. Lolek! To ma być instrument? No a co? Instrument. Co to jest? A no, Rolecki mówił, że macie tutaj taki jeden instrument, no to ten drugi będzie do kompletu. Panie Ziutku, to nie jest żaden instrument, tylko kupa złomu. Pan poczeka chwileczkę. Kupa złomu. Panie Ziutku, no z panem to się nie można nudzić. No, ale przecież to Rolecki mówił, no to wszystko przez niego, no co, no. Panie Ziutku, proszę zobaczyć. Czy one są podobne? Dosyć tego, panie Ziutku, niech pan to zabierze. Nie ma mowy. Niech Rolecki sam się tłumaczy. Ja nie będę świecił za niego oczami. No, w sumie racja. Ale jak pan już tu jest, to pan pomoże mi naciągnąć płótno na blade ramy. Proszę poczekać w biurze. Dobrze. Benia, pomożesz mi? Miałam wrażenie, że wszyscy powariowali z tą sztuką. No jak nie obrazy, to jakieś dziwaczne instrumenty. A Ziutek i Rolecki to z tymi szalonymi pomysłami byli siebie warci. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? No właśnie, mam nadzieję, że pani może. Znalazłam w domu tę umowę, za to nie znalazłam mojej biżuterii. Dobrze, już patrzę. Tak, pamiętam. Była u nas taka młoda dziewczyna, baletnica. To moja córka, Joanna. Co ta smarkula znowu nawywijała? Ona zostawiła u nas tę biżuterię. Podpisała oświadczenie, że wszystko należy do niej. My nie mieliśmy podstaw. Ale co ja mam teraz zrobić? Proszę pani, musi się pani jakoś dogadać ze swoją córką. Myśli pani, że to jest takie łatwe? Ona nie odbiera ode mnie telefonów. Zaczynam się bać, że strzeliło jej do głowy coś głupiego. No i się wyjaśniło, dlaczego biżuteria była taka mało młodzieżowa. Dziewczyna naprawdę musiała mieć dość baletu. Może rzeczywiście nic nie jest takie, na jakie wygląda. Wszystko w porządku? Pani jest mamą tej dziewczyny od baletu. Biżuteria, którą u nas... Zostawiła była pani. Tak, rozumiem. Natomiast ona podpisała oświadczenie. Wiem, pana koleżanka już wszystko mi wyjaśniła. Nie rozumiem tej mojej córki. Dlaczego ona się tak zachowuje? Pani się nie martwi. Ja mojej córki też nie rozumiałem, ale z czasem wszystko się ułożyło. Ale ja marzyłam o balecie, o tańcu. Tylko że ja wychowałam się na wsi, tam nikt nie myślał o takich rzeczach. Może
Pani córka po prostu ma inne marzenia. Proszę pana, każda dziewczyna marzy o byciu baletnicą. Na siłę to pani nic nie zrobi. Ale jakie na siłę? Ja wszystko poświęciłam, żeby ona mogła tańczyć, rozwijać się. Wie pani, to bardzo ładnie brzmi, ale... I ja panią rozumiem, naprawdę. Gdybym sama umiała tak tańczyć. Ale jednak uważam, że pani przesadziła. Co pani ma na myśli? Ona nie jest szczęśliwa. Była bardzo zdeterminowana, żeby wszystko rzucić i wyjechać. Chcecie mi powiedzieć, że unieszczęśliwiam własną córkę? Proszę z nią spokojnie porozmawiać, bez żadnych wyrzutów i nie naciskać. Inaczej może ją pani stracić. Rozumiałam, co przeżywała córka tej kobiety. Moja matka też nie potrafiła pogodzić się z tym, że pragnę od życia czegoś innego niż ona. Dobry wieczór. Ubłagał mnie, żebym wykupiła ten hangdram. To bardzo miło z pani strony. Owszem, ale tylko jeśli ci starczy kasy. Tak, chciałem to sprzedać, żeby mieć na wykup. Komputer i sprzęt fotograficzny były całkiem niezłe, więc wyceniłem je na 1400 zł. No ale to wciąż było za mało. Brakowało 200 zł. No ale ja nie mam więcej kasy, ludzie, zlitujcie się. Bardzo mi przykro, takie mamy ceny. No, dobry wieczór bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ziutek przyniósł tutaj mój instrument i nie dostał za to ani grosza. Jak to tak? Rolecki zwariował. Do reszty. On naprawdę wierzył, że ta kupa złomu ma jakąś wartość. No, w sumie to nawet było trochę zabawne. Jesteś nareszcie, martwiłam się. Niepotrzebnie. Co się z tobą działo? No widzisz, nie zabiłam się i nie sprawiłam ci tej przyjemności. Asiu, jak możesz? Daj mi spokój. No, ja rozumiem, że może nie jest wart 1000, bo ten ładniejszy, nie? Ale te 200 zł to takie minimum przyzwoitości. No co jest z wami? Panie Rolecki, czy pan kiedykolwiek słyszał, jak brzmi oryginał? Nie. A ja panu zaraz pokażę, jak mój brzmi. Panie Rolecki! Panie Rolecki, proszę przestać! Dość! Natychmiast! Nieładnie? Nie, no bardzo ładnie. A czy pan teraz byłby skłonny pokazać panu Roleckiemu, jak to powinno brzmieć? No pokaż, co potrafisz. No dobrze. Oj tam. Nie jest ładne to, co ładne, tylko co się komu podoba, nie? A cena uzasadnia różnicę, nie? Panie Rolecki, ja mam takie pytanie. Czy pan upadł na głowę? A pan sam to zrobił? No sam. A z czego? Ze złomu. Znalazłem, pospawałem i jest. Fajne? Panie Rolecki, no te pana dźwięki to się świetnie nadają pod most, nad rzeczkę, tam gdzie pan z kolegami pije wódeczkę. Ale no w takim wypadku to aż szkoda zastawiać, prawda? Od razu tyle złośliwości. No i po co to? Panie Rolecki, proszę zabrać tę miednicę. Wiesz co, skoro jesteś inspiracją i
pan stworzy własny instrument, to ja dołożę ci te 200, żebyś mógł jechać na konkurs. Jasia, ja ci bardzo dziękuję, ale ja nie mam ci z czego teraz oddać, przecież wiesz. Oddasz, jak będziesz miał. Dzięki. Aż miło było patrzeć, jak ludzie potrafią się dogadać mimo sporu. Zresztą kto wie, może się jeszcze pogodzą. I te szalone pomysły Orleckiego jeszcze się na coś przydadzą. Kasiu, przepraszam cię, nie wiedziałam, że ten balet jest taką traumą dla ciebie. Tyle razy ci mówiłam. W ogóle mnie nie słuchałaś. Masz rację. Źle to wszystko rozegrałam i powinnam bardziej się liczyć z twoim zdaniem. Nie musisz już tańczyć, jak nie chcesz. Bylebyś tylko skończyła szkołę i zdała maturę. A co z baletem? Masz 10 lat szkoły, na pewno dostaniesz zaliczenie. Przepraszam cię, mamo. I nie chciałam być dla ciebie taka okropna. Myślałam, że tacie choć trochę na nas zależy. Zależy. Dzwonił. Powiedział, że przebukuje twój bilet na czerwiec i przylecisz do niego. Sama będziesz mogła zdecydować, co i kiedy i gdzie będziesz robić. No patrz, pięknie to zrobił, nie? No. I takie obrazy sobie możesz tutaj trzymać, a nie mój. Benia, daj spokój, przecież na tym obrazie to prawie w ogóle nie widać, że to ty. Widać. Wystarczająco dużo. Dzień dobry. Przyszłyśmy wykupić biżuterię. Dobrze, że się panie dogadały. A co z baletem? Z tym koniec, nie chcę już tańczyć. A, może Asia jeszcze zmieni zdanie. Mamo. No co, przecież cię nie zmuszam, tak tylko mówię. W życiu różnie bywa. Bardzo państwu dziękuję. Dostałam od państwa ważną lekcję. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. W następnym odcinku Patrycja rozpoznaje swojego porywacza. Ale jesteś pewna, że to on? Chyba tak. Chyba, Patrycja, chyba? Nie wiem. Zawodowy łucznik odwiedza Lombard. Teraz trzeba polecić dokładnie tam, gdzie chcemy. Co ty, człowieku, zrobiłeś, co? Oszalałeś? Ty widziałeś to? Sorry, wystraszyłem No się. jakie sorry, no co sorry, no? Klientka Lombardu jest maltretowana przez męża. Zostaw mnie, nigdzie z tobą Przecież nie nie chcę z idę. tobą iść, nie widzisz? Tak, pójdzie ze mną tam, gdzie ja chcę. A chcesz znowu dostać w cymbał? Potyczka Adriana z Ryszem. O to ty znowu chodzi, kretynie. O gówno! Porwałeś Patrycję, pomogłeś ją porwać. To ja pomogłem ją odnaleźć, przypominam ci. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.